Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dziś porozmawiamy sobie o historii Chiang Mai. Samo miasto Chiang Mai założono w 1296 roku, na koniec XIII wieku i było ono stolicą Królestwa Lana przez ponad 500 lat, czyli tak długo jak istniało Królestwo Lana. Miasto to było głównym ośrodkiem Królestwa Lana aż do 1558 roku, czyli do połowy XVI wieku, kiedy to zostało podbite przez Królestwo Birmy. Królestwo Birmy tutaj rządziło w tamtych czasach, bo podbiło i Królestwo Sukhothai i tutaj właśnie Królestwo Lany. W XVI wieku Królestwo Lana zostało włączone do Królestwa Sukhothai. 2 wieki później Chiang Mai odzyskało swoją niepodległość i stało się miastem, państwem pod protektoriatem Tajlandii. W pierwszej połowie XX wieku, po reformach w Tajlandii, Chiang Mai zostało oficjalnie włączone jako prowincja w granice właśnie Tajlandii. W latach 90. miasto to zaczęło zyskiwać na popularności również wśród turystów, między innymi dzięki bogatej kulturze, dzięki licznym świątyniom, które się znajdują na Starym Mieście, ale i nie tylko, jak również bliskości do pięknej natury, ponieważ Chiang Mai leży u podnóża Himalajów. Znajduje się tutaj również nieopodal Park Narodowy z najwyższą górą w ogóle w Tajlandii, o wysokości 2500 metrów chyba, coś takiego. No i w ten oto sposób w latach obecnych, nie wiem jak po pandemii, ale w 2018 roku Chiang Mai odwiedziło aż 1 000 000 turystów. Tak więc można powiedzieć, że rzeczywiście stało się popularnym miejscem. Z ciekawostek to do 1920 roku Chiang Mai było tak naprawdę zupełnie odciętym miastem i odciętą prowincją od reszty Tajlandii. Wynika to z tego, że nie było tutaj żadnego transportu tak naprawdę. Żeby dotrzeć z Bangkoku do Chiang Mai trzeba było przeprawiać się rzeką pod prąd i później przez puszczę, co zajmowało około 3 tygodni. Tak więc niewiele osób tutaj docierało, jeśli nie miało ku temu jakiegoś konkretnego, ważnego powodu. No i dopiero w tym 1920 roku wybudowano drogę, która prowadzi do Chiang Mai, jak również trakcję kolejową. Część z tej trakcji kolejowej musiała być poprowadzona przez góry i trzeba było m.in. wybudować tunel, którego budowa zajęła aż ponad 3 lata i pociągnęła ze sobą śmierć tysięcy tutaj budowniczych, którzy umierali m.in. na tyfus, na malarię, na niedotlenienie, no i przy zwykłych wypadkach kopalnianych. Ale budowę udało się zakończyć i bodajże w 1921 roku przyjechał pierwszy pociąg z Bangkoku do Chiang Mai. To, że Chiang Mai było przez tyle lat tak naprawdę odcięte od reszty świata, spowodowało, że ta kultura i tradycje, które tutaj są, zostały bardzo dobrze zachowane i też jest to jednym z powodów, dla których ludzie tutaj tak licznie przyciągają, bo rzeczywiście można tutaj zobaczyć trochę autentycznej Tajlandii. No dobrze, znamy trochę historii tego miasta, ale tak naprawdę po co się tłuc tutaj aż pół dnia tak naprawdę, żeby przyjechać tak daleko na północ Tajlandii? Otóż ja byłam w kilku miastach w Tajlandii do tej pory i Chiang Mai moim zdaniem jest rzeczywiście specyficzne. Jeżeli zatrzymacie się na Starym Mieście, to będziecie mieli okazję dosłownie co kilka kroków natknąć się na jakąś świątynię.
A co jedna to ładniejsze. Są tutaj również świątynie nawet z początków tego miasta. Między innymi Wat Prasin, która powstała w XIII bądź XIV wieku. Ponadto na przestrzeni dosłownie kilkudziesięciu kroków od waszego hostelu będziecie mogli natknąć się na fantastyczne markety z niesamowitym jedzeniem, jak to wszędzie w Tajlandii. Tutaj właśnie jeszcze z lokalnym jedzeniem, do którego też warto spróbować. Z przeróżnymi przedmiotami, pamiątkami, wyrobami tutaj regionalnymi, również wyrobami, które są produkowane przez te plemiona, które mieszkają w górach. Więc można tutaj rzeczywiście znaleźć coś bardzo, bardzo wyjątkowego i oryginalnego. A kolejna rzecz, jeśli zmęczycie się chodzeniem po mieście i oglądaniem tych wszystkich świątyń tutaj i chodzeniem po marketach, to możecie zatrzymać się na godzinny masaż tajski, który będzie Was kosztował około 19 zł. W niektórych miejscach już się od tylu zaczyna za godzinę. To są takie ceny. Chiang Mai to również Mekka dla ludzi, którzy próbują nauczyć się medytacji i poznać buddyzm trochę głębiej i trochę lepiej i trochę bardziej. Jest tutaj wiele ośrodków właśnie nauki medytacji i są one otwarte również dla turystów. Turystów w takim sensie, że trzeba tam na ogół spędzić tydzień lub też 2 tygodnie. Są różne rodzaje tych kursów, natomiast są i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Jeśli interesuje Was yoga, to jest tutaj mnóstwo szkół, tak samo nauki jogi i ogólnie mnóstwo miejsc, w których możecie sobie tą jogę popraktykować. Jeśli zmęczy Was miasto, to możecie się udać na przykład na rejs po rzece Ping, czyli tej głównej rzece, która tutaj płynie koło Chiang Mai. Możecie udać się na wycieczkę zorganizowaną z biurem tutaj lokalnym podróży, który Was zawiezie na przykład na świątynię Wat Pradat na górze Doi Suthep. Ja tam byłam właśnie, znaczy nie byłam na tej wycieczce, ale sama sobie jakby zorganizowałam wejście do tej świątyni i jest całkiem przepiękna i bardzo warto. Można również pojechać na trekking do Parku Narodowego Doi Intanon, gdzie również znajduje się najwyższa w Tajlandii góra, między innymi. Tam można sobie przenocować, są namioty, które można właśnie wypożyczyć, również tam można chyba, z tego co czytałam, wypożyczyć też śpiwór, jakby wszystko jest zorganizowane. Nie pamiętam jakie są ceny, ale to wszystko jest dostępne na internecie. Ja osobiście się nie wybiorę na taką wycieczkę, bo jest pora deszczowa i ogólnie to nie są super warunki do chodzenia po górach. Tutaj jest glina, która jest bardzo śliska i tak średnio z tym trekkingiem. Że już nie wspomnę, że nie mam butów takich do chodzenia po górach, tylko moje śliskie sandały. Co jeszcze? Jeśli interesują Was na przykład aktywności fizyczne lub też bardziej takie aktywne rzeczy niż zwiedzanie, to tutaj na przykład można również się udać na rafting, który akurat w porze deszczowej jest całkiem fajny, bo ta rzeka wzbiera i jest po prostu bardziej jakby większa przygoda. Jest tutaj w okolicy też kilka ośrodków parków linowych, między innymi z najdłuższą w Tajlandii, najdłuższym ziplinem, co też podobno jest fajne. Ponadto również jak już jesteście tutaj na północy, to warto się wybrać na wycieczkę taką całodniową i ona rzeczywiście jest całodniowa, bo to jest od 7 rano do 9 wieczorem do Chiang Rai, która jest miejscowością około 3 godziny na północ od Chiang Mai jeszcze.
Tam znajduje się kilka bardzo oryginalnych obiektów, które warto zobaczyć. Po pierwsze biała świątynia, po drugie niebieska świątynia i czarne muzeum. Ponadto w skład takiej wycieczki wchodzi rejs po rzece Mekong i również odwiedzenie czegoś, co się nazywa Złoty Trójkąt, czyli to jest miejsce, w którym się spotyka Laos, Burma i Tajlandia. Jest ono sławne z produkcji i przemytu opium. No więc moim skromnym zdaniem można tutaj spędzić tydzień tak naprawdę i zawsze znaleźć sobie coś nowego do zorganizowania i do zrobienia. Natomiast jeśli nie macie tyle czasu, to ja bym polecała przyjechać tutaj na 4-5 dni. I jeśli przyjedziecie na taki okres czasu, to macie tak, pierwszy dzień to jest zwiedzanie tutaj Starego Miasta i świątyń, ruin Starego Miasta, no i wieczorem może jakiś market nocny. Drugi dzień wycieczka na górę Doi Sutep i właśnie ta świątynia, o której wspominałam. Po drodze jest jeszcze inna świątynia, bardzo takie fantastyczne miejsce z między innymi ośrodkiem właśnie nauki medytacyjnych. I do tego jeszcze biura podróży dorzucają pałac, który się nazywa Bubing i być może wioskę Hmong, czyli Hmong to jest jedno z tych właśnie plemion górskich tutaj, co może być ciekawym doświadczeniem. Trzeci dzień to bym polecała pojechać na trekking do Parku Narodowego Don Intinon, a czwartego dnia wybrać się na wycieczkę do Chiang Rai i do świątyni, o której wspominałam. No i to są 4 dni. Może zostawcie sobie 5. dzień na odpoczynek i złapanie oddechu, a jeśli nie, to możecie zawsze złapać nocny pociąg do Bangkoku. Wiem już, na co poświęciłabym ten ostatni dzień. Na pochodzenie trochę po muzeach. Naprawdę są one fajnie zaplanowane i jest sporo informacji. Wstęp nie jest drogi, bo na ogół wstęp do muzeum tutaj w Tajlandii to jest około 100 baht. I tak, z tych muzeów możecie się dowiedzieć wiele na temat historii tego, jak powstało miasto Chiang Mai, ale są tutaj również muzea, które są poświęcone tym plemionom, które żyją w górach. I te muzea też naprawdę są warte odwiedzenia, bo pokazują różnice między tymi plemionami i jeszcze kolejne muzeum, które jest warte odwiedzenia, to jest Muzeum Lana, czyli tego królestwa, w czasie którego powstało miasto Chiang Mai i którego stolicą było przez kilka wieków. To tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj mój kanał i może daj mi jakiegoś lajka.